Cześć, mam na imię Paweł, mam 23 lata, a w styczniu tego roku pojechałem na Bliski Wschód. Moim celem było dojechać do irackiego Kurdystanu i poznać ludzi oraz tamtejsze tereny. Jestem fotografem, filmowcem, ale przede wszystkim autostopowiczem. I to właśnie z tej perspektywy pokażę wam mój świat. Świat niezapomnianych kadrów i autostopu. Zapraszam na 18 odcinek tej serii. Moim pierwszym zadaniem tego dnia to podjechać miejskim autobusem na wylotówkę. Jestem już i łapiemy stopa do Dokanu. Do Erbilu nie jadę, ale spróbuję złapać stopa. Spróbuję dojechać dzisiaj do Dokanu. Jest jakaś sytuacja, której nie do końca rozumiem. Niby tutaj jakiś żołnierz na granicy niby ma jechać do Amedii potem. Czy zaraz, czy coś takiego. I niby mam z nim jechać. Więc czekam. Ale w sumie nie wiem. Powiedzmy, że godzinę mogę sobie dać na czekanie i potem to olewam. Bo no nie do końca wiem, o co chodzi. Tak troszeczkę się nie mogłem zrozumieć. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem wychodząc z auta, ale generalnie tu na tyle idzie szybko autostop, że wolę wyjść i ewentualnie nie być w chaosie. Aczkolwiek nie wiem w ogóle, o co chodzi, na czym stoję. Więc na razie po prostu poczekam. Jak się okazało po krótkiej chwili, jeden z żołnierzy kończących zmianę zawiózł mnie połowę trasy w moim kierunku. Do Rawandu zostało mi jakieś 60 parę kilometrów, ale to, co mnie trochę denerwuje, każdy chce pomóc, nikt nie gada po angielsku, każdy myśli, że ja chcę jechać taksówką, a ja nie chcę jechać taksówką, ja chcę jechać stopem. Bo jak miałbym mi za każdym razem płacić za transport, to bym się zesrał. Więc ja już drugi raz idę tą samą drogą, odchodzę trochę dalej i zaczynam łapać stopa. Jadę do Rawandu, cokolwiek, chcę po prostu stąd wyjechać, bo najgorzej jak ktoś chce pomóc, a nie rozumie, że nie chce pomocy. Więc jadę do przodu. Złapałem stopa, a kierowca zaprosił mnie do domu na obiad. Hello? Hi. Przed wejściem obowiązkowo należy zdjąć buty. No, it's okay. Here, okay. Jeść będziemy oczywiście na ziemi. Sorry. I know, it's the best. Jemy jedzonka pyszne. Po prostu zostałem zaproszony. Thank you so much. That's fast. Problem. Yeah, it was nice to meet you. Nice to meet you. Instagram Thank you. على قرب كاكا مثلا بملقى طن كاكا قبل خد كذي ولا هما. Najpierw zostałem zaproszony na jedzonko, a teraz tutaj ja z rodzinką zostałem zawieziony na wylotówkę. Thank you so much. Welcome. For everything. Welcome anytime. Żołnierze zaproponowali, że złapią mi stopa. Na filmie widać, jak siedząc w budce strażniczej instruuje żołnierza, jak ma mnie nagrywać. Video. Oh, it's good. No, it's good. Yeah, it's on. Ah, yes. Very good. Właśnie tutaj zatrzymałem się i pan mi będzie łapał stopa, ja tutaj sobie siedzę. Thank you so much. Yes. Tutaj zostałem przez panów zatrzymany. Powiedzieli, żebym wchodził tutaj do budki i że mi złapią stopa. Thank you. I czekam tutaj i mam niby coś złapać do Rawandu. Zobaczymy, czy coś się uda. Wolę, aby się udało, bo zostały 2 godziny słońca. Więc zobaczymy.
To jest jedna broń, to jest druga. Tak wygląda właśnie checkpoint od środka. W ten oto sposób. I panowie mi zatrzymali stopa. My name is Paweł. Paweł. What's your name? Ali. Ali? Let's go. Ali, okay. Jackie, let's go. Okay. Nice to meet you. Ali, let's go. Okay, Ali, let's go. Droga, którą jechałem, wiodła przez kilkadziesiąt kilometrów po strasznych dziurach. Fotogram. Yes, yes. Yine fare bazen Osmanlı'ya bir gidelim. Kierowca zawiózł mnie aż do samego Rawandus, po drodze zatrzymując się przy pięknym wodospadzie. Geli Balakyan. Geli Balakyan. A więc tak, nie jest źle, na póki co naprawdę nie jest źle, ponieważ, uwaga, jesteście gotowi? Pokazuję wam miejscówkę, jaką sobie znalazłem. Uwaga, zaczynamy od dołu. Pym, pyryrym, pym, pym, pyryrym, pym, pym, pyryrym, pym. Barum. No, przeogromny kanion, chociaż ten dzisiejszy ma być niby fajniejszy, ale to naprawdę jest spoko. Generalnie jest tak trochę hasło na przypar albo wcale. Tu mam swój plecak. Generalnie chyba tu się rozbije, aczkolwiek jeszcze będę kminił. Tu jest taka wielka kolejka, którą ludzie sobie jeżdżą raz na jakiś czas. I generalnie każdy mnie widzi, ale wyglądam jak niemiecki bogaty turysta, który tutaj na pewno wynajął domek, ponieważ to jest resort. Tu jest chyba kilkadziesiąt domków, jak nie więcej. I tu ludzie przyjeżdżają odpoczywać. Tu ludzie przyjeżdżają wynająć domek i spać tutaj. I spać tutaj przy kanionie. Zobaczcie, jaki on jest ogromny. Naprawdę jest co fotografować. Generalnie pogoda jest beznadziejna. Miało nie padać. Chociaż nie, no bywało gorzej. Myślę, że taka pogoda do dramaturgii na pewno temu miejscu, bo są potężne chmury. Więc ja sobie tutaj obfotografuję ile się da. Ale generalnie poszukam sobie lepszego miejsca na namiot. Może tutaj? Ale no. Generalnie czekam, aż się zrobi ciemno, bo tam lamp nie ma, więc jak ktoś tam szedł, to mnie nie zobaczy. A ja sobie tu przejdę i poszukam ewentualnie lepszego miejsca na spanko, bo widoki są z każdej możliwej strony. Mamy już miejscówkę na namiot znalezioną w takim oto przekosmicznym, zajebistym miejscu. Wcześniej myślałem, czy tam nie iść, czy tam gdzieś nie szukać miejscówek, ale tu jest jakby taki resort, ale tu jest takie miejsce, gdzie jestem rzeczywiście schowany. Ja tu chyba sobie od razu plecak wezmę. Ja już ci nic nie jem, ja już mam wszystko dzisiaj w dupie. Tu sobie siądę i dzisiaj sobie zrobię tutaj już swoją bazę i będę robił tutaj zdjęcia. A tu zobaczcie, jaki widok. Coś zarąbistego. Robię zdjęcia, póki jest jeszcze pogoda.
Sprawdzałem go przed wyjazdem. Mam nadzieję, że wszystko jest dalej tak, jak powinno być. Dalej daję radę. Mój kochany namiocik. Ponad rok w nim nie spałem. Pora ogarnąć sobie wszystkie materace i jeszcze chwilę porobić jakieś zdjęcia. Jest pierwsza noc w namiocie. Musiała być w końcu, bo inaczej bym całkowicie na darmo nosił ten namiot cały wyjazd. Więc prawdopodobnie dzisiaj i jutro noc w namiocie, ponieważ miejscówki są tego warte. Ale jutro już będę jechał pojutrze już będę jechał dalej. Myślę, że pojutrze już sederuję spanie w namiocie. No, generalnie jestem w namiocie swoim dwuosobowym, malutkim za 100 zł z 2019 roku i dzisiaj śpię w namiocie w Ravandus, w resorcie za domkami w jakichś krzakach. Mi pasuje. Jutro ma być w nocy mają być 2 stopnie w nocy, więc na luzie. Brak zimowego śpiworu, myślę, że nie będzie tutaj problemem. Też śpię w kurtce, śpię w ubraniach, więc myślę, że będzie dobrze. Jutro jadę do Dore, z godzinę chyba stąd. To będzie kolejny niesamowity kanion, który chciałbym zobaczyć i sfotografować i być może zrobić zdjęcia nocne. I potem po pojutrze jadę już do Amedi. Chyba w nim nie zostanę, chyba sobie tylko je zobaczę na szybko i wrócę i pojadę już do Duhoku i potem wezmę już autobus w piątek do Turcji. Będę, myślę, w Iraku łącznie około 10 dni. Mi wystarczy, smaka nabrałem, ale jak na pierwszy raz to chyba chcę już wracać. Mimo że mi się bardzo podoba, to już wolę mieć ten powrót do Gruzji spokojniejszy i wolę mieć mniej tam kilometrów do pokonania, dlatego idę spać. Dobranoc, widzimy się jutro. Oj, wstałem. Była to noc wymagająca, nie powiem dla mnie. Tutaj jest jeszcze jeden kod termiczny, w nocy musiałem tak... Jak ja spałem 2 godziny. Po 2 godzinach musiałem po prostu się ubrać warstwy, bo nie byłem w stanie... Było po prostu mi zimno. Zimno mi jest tym bardziej jak leżę. Od spodu. Od tej maty. W sensie, no jest, ale nie, mam wrażenie, że tego śniegu mogłem sobie odgarnąć bardziej. Ciężka sprawa w sumie. Druga sprawa to po 2 godzinach jak się obudziłem, poszedłem spać znowu na 2 godziny. Obudziłem się około północy i po prostu było mi dalej zimno. Tak inaczej, może nie było mi lodowato, nie marzłem jakoś super bardzo, ale no nie było to komfortowe. Nie powiem, że marzł jakoś specjalnie. I tak, nie marzłem, ale musiałem sobie koce termiczne wyciągnąć. Jeden dałem pod spód, drugi dałem na górę. No i na pewno było mi dużo cieplej. No i obudziłem się o 5 rano. Teraz do wschodu są 2 godziny, więc ja sobie już zacznę wstawać. Chyba sobie zagrzeję wodę. Napiję się gorącej wody po prostu, bo nie mam za bardzo nic innego. A jeszcze jeść nie chcę. I będę jechał. Dzisiaj mam mieć nocleg w tym Dor, czy jakoś tak. Ale dzisiaj zrobię inaczej. Chyba pójdę na zachód, albo przed zachodem pójdę do miasta i spróbuję znaleźć sobie nocleg jakiś w meczecie czy coś, żeby nie spać dzisiaj jednak na dziko, bo nie jest to zestaw na spanie jakieś super nocne. No chyba, że to Dore będzie tak zajebiste, to po prostu jakoś sobie wykombinuję inaczej z tym noclegiem. W sensie, że ubiorę wszystko, co mam po prostu na siebie. Dam sobie na górę, na dół, na ziemię te 2 koce termiczne, żeby od ziemi mi bardziej izolowało. Ta folia sprawia, że tutaj było dużo wilgoci się zebrało na tym i od góry mi się śpiwór troszeczkę zmoczył. Od dołu nie. Tutaj nie jest. Na dole nie jest to mokre. Więc jakby ja nie leżałem na mokrym, więc ja sobie myślę, że mogę 2 warstwy zrobić tego na ziemi. Ja sobie to po prostu potem wezmę, pochowam i będzie już dobrze. Więc dzisiaj pierwszy nocleg taki jaki jest, a jutro będzie drugi. W sensie później. Jutro wrócę chyba już do Duhoku, bo już kurde nie jest to zestaw na spanie zimę. Jednak ten mój śpiwór zimowy, to muszę powiedzieć. Chyba się odzwyczaiłem trochę, nie powiem. Mam wrażenie, że jest mi trochę bardziej zimno.
się kurde zrobiłem wygodny i delikatny. No i w ogóle, mimo już brałem tyle warstw na sobie, to mi było po prostu zimno. Może miałem dużo tych warstw. Kurde, nie wiem. Naprawdę, dzisiaj czułem się jak totalny amator, śpiąc w namiocie. Na szczęście, jak tylko wstałem, to już jest mi ciepło. Zimno jest mi, jak leżę na plecach po prostu. Jak leżę. Jak się podniosłem, to jest dobrze. Więc może będę spał po prostu troszeczkę wyżej. Na więcej warstw pod spodem sobie ułożę. Dobra. Ogarniam się. Wychodzę już z tego resortu. Spałem w resorcie w namiocie w Iraku, w Kurdystanie. Śmiesznie, śmiesznie. Taki widoczek za moimi plecami. Niezłe góry. Myślałem, żeby tam nie spać wcześniej, w tamtym opuszczonym, raczej częściowo nieskończonym budynku, ale zdałem spokój. Znalazłem w sumie miejsce spokojniejsze. Było mi zimno. W nocy 3 razy. 3 razy się obudziłem. Nie, 2 razy się obudziłem. I 3. raz się obudziłem, już była 5 rano. Tylko że ja poszedłem spać bardzo szybko. Około 20, więc że tak powiem spałem i tak około 9 godzin łącznie licząc. A teraz jak wyjadę, teraz wyjeżdżam. Dzisiaj mam do przejechania 1,5 godziny raptem. Tu se zejdę, zjem coś porządnego. Myślę, że 3 dni mi zostały w Iraku. W sensie jutro obudzę się, to pojadę do Duhoku, ale przez Amedi. W Amedi już nie zostanę, chyba że ktoś mi jakimś cudem nocleg zaproponuje, to może wtedy rozważę, ale aż tak bardzo mnie nie pali. I po tym jak wrócę do Duhoku, prześpię się 1 noc, wracam do Hakkari. I w Hakkari już tam do kolegi naszego kumpla na chwilę zajadę na 1 dzień. Muszę sobie wysuszyć te wszystkie rzeczy mokre, te namioty, śpiwory. 1 dzień przeżyję, bo 2, nic się nie stanie. I no, ciśniemy już w stronę Gruzji. Już czuję powrót i już powiem szczerze, już mogę wracać, już jestem usatysfakcjonowany. Spałem w namiocie jak cygan w 5-gwiazdkowym resorcie w Kurdystanie. Elegancko. Powiem szczerze, że ten kraj jest tak piękny, a ma taki niefart, że tutaj terroryści, tutaj ta wojna, tu Amerykanie, to wszystko, że tu Iran, że to wszystkie te czynniki sprawiają, że Kurdystan ma naprawdę przesrane. Zawsze coś. Nie mogą się wyrwać z tej łatki Iraku, co nie? Bo to spokojnie mogło być po prostu nowe państwo, flaga, rząd, wszystko jest, tylko wystarczyłoby to zaakceptować. I myślę, że ten kraj mógłby być spokojnie jak Turcja i mógłby być zupełnie inaczej postrzegany przed wszystkich dookoła. Rawandus to piękne miejsce, a jak widzicie na stokowym ujęciu z drona, droga robi naprawdę niezwykłe wrażenie. To miejsce nie jest moim faworytem tego wyjazdu, to jest absolutnie fajnie było tu przyjechać, ale dzisiaj niby będzie fajniejsze miejsce niż to, więc zobaczymy. No i ma się pogoda już niby rozpogodzić, tam już się przyjaśnia, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiaj mam najgorzej spakowany plecak od początku wyjazdu, bo no robiłem to wszystko tak trochę niedbale, bo wszystko było mokre, nie chciałem się jakoś bardzo brudzić. Więc no, generalnie plecak się dość przyciera, ale już, że tak powiem, i tak jest dobry, nie będę na niego narzekał. Poddaję go testom po prostu maksymalnym, jak ktoś go użytkuje normalnie, ja go użytkuję ponad normalnie. Ale jestem mega zadowolony. Fajnie, fajnie. Cieszę się, że jeszcze tu zdążyłem przyjechać i że akurat tutaj, a nie do Irbilu. No, w ogóle jak uznałem, że wczoraj do Irbilu nie pojadę, to nagle 2 osoby mi potwierdziły nocleg, że wczoraj mogą mnie przenocować. A tak to nikt mi nie mógł przenocować.
Kurdistan the best. Kurdistan'cı The best. yani Very nice. nice. Very, very, very nice. Stop za stopem dojechałem wysoko w góry. Dojechałem do Dore. Tutaj jest ten kanion i właśnie do niego idę, do niego jakieś kilkanaście minut i tutaj się pytałem, tutaj w meczecie mnie nie przynocują. Mam wrażenie, że tutaj mieszkają jakieś takie trochę lepsze osoby, bo chaty są o wiele lepsze, mimo już jest to wieś i chyba pogoda się nie zanosi, żeby była jakaś niesamowita, ale zobaczę, poczekam generalnie sobie nad tym kanionem i jeśli rzeczywiście pogoda się fajnie rozjaśni, przejaśni, to będę się zastanawiał do jutra. A jak jutro już pojadę do Duhoku. A jak nie, to zjadę stąd kilkanaście kilometrów do większej miejscowości przy głównej drodze i tam będę szukał noclegu w jakimś meczecie. No, ale jak tu będę miał taką miejscówkę spokojną pod namiot, to zostaję w namiocie, może ognisko rozpalę, zobaczymy. Tak czy siak idziemy właśnie nad kanion. Idę i co? Udało się znaleźć. Proszę bardzo. No, przepięknie jest. Coś zarąbistego. I zachód będzie idealnie z tamtej strony. O Boziu, jakie piękne. Najpiękniejszy widok, jeden z piękniejszych w życiu. Ale wracam, bo nie czuję się tu komfortowo siedząc na krawędzi. Siup. Skocz narciarska. Generalnie myślę, że mogę już powiedzieć parę zdań i parę słów o dzisiejszym dniu. A więc no, zaczęło się najgorzej. To już nawet nie pamiętam, a zacząłem dzisiaj w Rawandus. Poranek był dość ciężki, bo to spanko jednak zimno było w nocy. Dzisiaj ma niby być cieplej, albo zimniej, w sumie nie wiem. Tutaj w ogóle śnieg nie leży w tym miejscu, więc może w tym miejscu będzie trochę cieplej. Ewentualnie może się skuszy na jakieś ognisko, bo to dużo drzew jest takich półmartwych, półżywych, ale zobaczymy. Generalnie miałem obawy co do tego kanionu, głównie ze względu na to, że tu żołnierze mówili na przejściu, żebym tu nie jechał, że tu niebezpiecznie, że tamto. Generalnie do głównej drogi jest 14 minut, ona jest tam, już nawet widać stąd delikatnie tamto miasto tam po drugiej stronie i tam drogę do Amedi. I generalnie ja się tam będę jutro będę się tam kierował, ale generalnie widzicie ten kanion, zachód słońca, słońce jest taki, słońce będzie szło w ten oto sposób i tam będzie zachodzik, więc praktycznie idealnie będzie na tym wyłomie. Jeśli by te kolory się na niebie trochę pozmieniały, trochę pokolorowało, to miejsce ma naprawdę ogromny potencjał na to zdjęcie. I no kurczę, zobaczyłem to miejsce już parę miesięcy temu. Jak tylko je zobaczyłem, to sobie myślę, Jezu, no muszę tu przyjechać. I tak też przyjechałem. Tutaj tak te domy, tacy ludzie są trochę tacy zamknięci. Taki widać, że tak wszyscy tacy bogaci, ale tak tutaj jak ktoś jest bogaty, to ma swoją ochronę, żołnierzy, broni dużo. Więc to jest ten problem. W meczecie tu spać nie mogę, ale to dobrze. Znaczy, gdy powiem tak, przyszedłem tutaj, nie wiedziałem, czy to w ogóle będę mógł przyjść. Szczególnie, że tam była taka jedna tabliczka, która, jak się na szczęście okazało, oznaczała, żeby dbać o przyrodę. O dziwo. Po drodze jeszcze miałem dużo takich kozłów. Kozic ala kozic. Bo jeden z jedynych powodów, czemu się bałem, cykałem, to jest to, że tu mogą być wszędzie miny. To terenem są ominowane. Bardzo często jeszcze po wojnie. Więc to jest jeden z powodów, dla którego lepiej ze ścieżek nie zbaczać. Ale tu jest dużo ognisk, tu jest dużo kozich bobków, że tak, ja szedłem po śladach generalnie. Więc to raczej ok. Dużo tu miejsca na namiot, jest spoko, lepiej być nie może. Jutro wracam do Duhoku i pojutrze prawdopodobnie Hakkari. Oby się udało. Ale słońce grzeje, jakby w nocy tak nie mogło być ciepło jak teraz. Piękna pogoda się zrobiła. Naprawdę wspaniała. Mi się już udało wszystko powysuszać. Jest naprawdę ciepło, jest bardzo przyjemnie i
sumie wykorzystując okazję, mogę wam pokazać swój sprzęt kempingowy, bo wczoraj nie było na to przestrzeni. Mój namiocik Harpenas 2. Jest to namiot, którego nie ma już w sprzedaży w Decathlonie. Kosztowało mnie chyba 100 zł. Kupiłem go w Chorwacji w 2019 roku. Śpię sobie na takiej macie. Bardzo spoko mata. Mam 2 śpiwory. Jeden taki śpiwór do około 5 stopni komfortowo. I taką mam jakby wkładkę do śpiwora wełnianą. No i wiadomo, będę spał pewnie w ubraniach. Bardzo dobrze tutaj. Wszędzie mam troczki po bokach. Tu mam takie 2 maty pod nogi. A tu taki widoczek. Aż się chce spać na dziko. I tu mam w ogóle ten namiot. On jest customizowany. Na jednym festiwalu została namalowana wrona na nim. Więc to nie jest byle jaki namiot. A tam robi się timelapse. Robię go dzisiaj w trochę inny sposób. Zobaczymy, czy się uda. Robię go w taki sposób, że każde zdjęcie będzie miało osobną ekspozycję. Liczę na to, że się po prostu będzie to wyrównywać, a potem najwyżej sobie to wszystko wyrównam. Całą ekspozycję w postprodukcji, przynajmniej spróbuję. Tutaj timelapsik robi się tak. Na Fuji X-T4 z obiektywem 8 mm. Bardzo fajna maszyna. Mam ten aparat już 2 lata ponad, 3 prawie już. A obiektyw dostałem teraz od Fujifilm Polska. I dostałem też ten korpus, którym właśnie nagrywam to. O, wspaniałe miejsce. Jestem mega szczęśliwy, że udało mi się tu przyjechać. I o dziwo jestem tutaj całkiem sam. Do głównej drogi jest tak z 1,5 km trzeba przejść. Więc i też ten tutaj nie prowadzi taka jednoznaczna ścieżka, więc tam przed chwilą widziałem ludzi, którzy sobie robili zdjęcia gdzieś tam po drugiej stronie. Tylko że to jest zupełnie inną ścieżką trzeba było iść. Mam wrażenie, że to jest o wiele przyjemniejsza. Może nie, może tam jest rzeczywiście widok fajniejszy, chociaż nie wiem. To wszędzie jest widok świetny. Tu na pewno będę miał większy spokój, jeśli chodzi o kempingowanie. Nie zostało mi nic innego, tylko czekać na zachód słońca. A ja sobie podgrzeję właśnie. Kupiłem sobie sok pomarańczowy. Sobie go podgotuję, żeby taki ciepły sobie wypić. Piłem go w tym, wiuksekowej. Pamiętam, piliśmy coś takiego i było dobre, się zdziwiłem. Więc też sobie to właśnie zaraz zrobię. A tam ludzie właśnie sobie idą i zobaczymy, jaka będzie interakcja. Szanuję, ale ja tak nie robię. I respect, but I don't go. No, chłopaki przyjechali z miasta niedaleko i zrobili mi eleganckie zdjęcie. Przynieśli chipsy, siedzę sobie w namiocie i przychodzą kolejni ludzie, aby ci też byli przyjaźni nastawieni. Dali mi pudełko z owockami. Naprawdę, jest nieźle. Każdy jest bardzo, bardzo miły. Patrzcie jak ładnie. Zaczyna się, już prawie słońce przejdzie między góry. Mam tyle miejsca. Mam centymetr, żeby porobić zdjęcia. Zrobię taką szczegółową panoramę całego tego krajobrazu. Tu jest taki kadr najfajniejszy dla mnie osobiście, dlatego tutaj zrobimy tą panoramę. I co? Nie będę pozował, bo mało czasu, ale tam już nawet patrzcie, tam się góry świecą, tu się świecą. Tam w ogóle dostałem, wiesz, kolejne sobie przyszły, dostałem od nich 2 wielkie opakowania jedzenia. A żołnierz mówi, nie jedź tu niebezpiecznie tu jest. A tam są kolejni ludzie po drugiej stronie. No, zajebiście, na to liczyłem właśnie, na takie coś liczyłem. Żeby były właśnie jakieś takie lekkie chmury. Coś pięknego. Zaraz zaczynam panoramę.
coś pięknego. Wow. Kanion Dore okazał się miejscem najlepszym na tym wyjeździe. Zachód słońca zrobił niesamowitą robotę. Cieszę się, że udało mi się dojechać akurat w tamto miejsce. Cudownie. Dore. Ale super tu być. Cudownie. Przepięknie. Jeden z piękniejszych zachodów w moim życiu. Ktoś mnie zapyta o jedno zdjęcie z Iraku, czy jak mi się kojarzy Irak, to Irak będzie mi się już zawsze kojarzył w ten oto sposób. Piękny zachód, piękny kraj, piękni ludzie. Naprawdę z jednej strony będę opuszczał ten kraj z taką ulgą, bo jednak Irak. Z drugiej strony, kurde, jest tu mega bezpiecznie. Z trzeciej strony, nie wiem, po prostu zakochałem się tutaj. W tym kraju, w tych ludziach, w tym jedzeniu, w tych widokach. Piękny kraj. Mimo, że będą to jakieś 10 dni raptem w tym państwie, to wrócę tu pewnie jeszcze nie raz. I ostatnia noc w namiocie. O, tu jestem ja, tu jest nasz widoczek, a tu jest namiot. Oby dzisiaj było tylko cieplej. Niby się lepiej przygotowałem, ale nie mam pojęcia, jak to będzie ani trochę. Piękne miejsce. Tam widać światło miasta, do którego pojadę jutro. Tam jest droga, tam jest dosłownie 13 km stąd. Jeśli by tu nie było miejsca, albo tu byłoby tak troszkę średniowo, to pojechałbym tam. Więc ja sobie jeszcze z 2 godzinki pewnie posiedzę i idę spać. Aczkolwiek niebo jest mega czyste, więc być może uda się zrobić jakieś zdjęcie nocne. Ale to się okaże za parę godzin. W nocy obudziłem się jeszcze, by zrobić zdjęcie nocnego nieba, po czym wróciłem do spania. Tymczasem w tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!